Cześć Magda, chciałem się Ciebie spytać, ponieważ dzisiaj byłaś z nami, brałaś udział i w galerii NFT Mhm. miałaś też swoje dzieła, twórczość, którą mam na sobie tak naprawdę. Powiedz mi, skąd u Ciebie takie zainteresowanie właśnie szyciem i co Cię sprowadziło to, żeby się pojawić akurat na krypto-evencie? Czemu krypto-event, co on ma wspólnego tak naprawdę z szyciem? Krypto, no to ma akurat trochę wspólnego z Tobą bardzo dużo, ale jeśli chodzi o samo szycie, sam ten początek, no to ja skończyłam szkołę odzieżową, ale nie tylko szyję jak taka, wiesz, krawcowa przy maszynie, przy malutkim jakimś kąciku, tylko ja jeszcze projektuję takie rzeczy. Jeśli ktoś chce zamówienia indywidualne i na przykład, nie wiem, jest właśnie fotografem albo nawet pracują ludzie na dźwigu i chcesz taki wzór mieć na koszuli, spodniach, nawet na pościeli, to jestem w stanie coś takiego wykonać. A skąd się to wzięło? Nie wiem, wszyscy składali papiery do różnych szkół. U mnie, ja sobie uwidziałam moją szkołę odzieżową i pierwszą maszynę jaka była, to byli moi rodzice, którzy ją zakupili, to wtedy było w kredyt w ogóle, żeby było śmiesznie. Ona się już zwróciła 10-krotnie nawet, nie wiem czy nie 20. No i potem było tak, że zaczęłam szyć ubranka dziecięce. Jakieś gdzieś tam zawsze przeróbki się znajdą, bo ludzie też pytają. A potem było tak, że zaczęłam wchodzić bardziej w networkingi różnego rodzaju, nie? Żeby poznać bardziej ludzi, bo tam gdzie jestem w Plymouth to jest tak malutko się tego wszystkiego dzieje. Więc jak zaczęłam chodzić, ja bardzo lubię poznawać ludzi, więc nie mam z tym problemu z kontaktami i zawsze każdy ktoś chce na przykład kupić jakąś sukienkę albo coś zamówić takiego indywidualnego typowo pod siebie, no to wtedy zawsze do mnie uderzają, nie? Tylko że muszę mieć jakiś taki czas, też zawsze właśnie pytam, no bo są na przykład czasy, jak jest maj, to na przykład są komunie, ludzie coś chcą, albo kobiety wieczorowe sukienki. No tak jak w Twoim przypadku było, no to chciałeś coś indywidualnego właśnie pod Ciebie z bitcoinami i widziałeś, wysłałam Ci parę jakichś egzemplarzy, wybrałeś, no i potem kwestia zmierzenia siebie, nie? Tak właśnie ten Bitcoin Jacket zrobił szał na wcześniejszym londyńskim evencie, na którym byłem. Dzisiaj na Crypto Meetupie również ludzie widzą, bo widzą na żywo, tak? Tak, Twoją jest twórczość, inaczej, Twoją tak, pracę. tak. Zresztą ja sam jestem zadowolony, bo wygodnie mi się nosi, a przy okazji no, spełnia funkcję, czym ja się zajmuję. I tak naprawdę można go użyć nie tylko przy krypto, można użyć przy swoich biznesach, tak jak wspomniałaś. I mam takie pytanie, co na przykład, bo dzisiaj akurat pokazałaś właśnie część ze swojej odzieży, które robisz, ale była to galeria NFT, ponieważ ja oczywiście edukuję na temat krypto, ale spotkaliśmy się właśnie tutaj poprzez też tokeny NFT. Co myślisz o połączeniu tej tradycyjnego biznesu z tą nową technologią, że na przykład ten jacket może być tak naprawdę też NFT-kiem, tak jakby mieć swoją własność, że ten jest jedyny, unikalny mój. Czyli ja przez to, że mam taki token, wszyscy wiedzą, że to jest moja własność. Ja mogę go potem też odsprzedać dalej, ale to nie jest znowu zwykły obrazek, gdzie jest w sieci, tylko jest z tym, co to jako osoba w sumie tak nowa na tym rynku kryptowalut sądzisz? Co o tym To myślisz? jako nowa ja jestem akurat bo jestem za nowoczesnością, sama się tego uczę, zadaję Ci tak samo pytania, też chcę przejść przez szkolenie, nie być tak, że wiesz, że tylko słuchać wszystkich wokoło, tylko czegoś sama spróbować, dowiedzieć się jak to faktycznie będzie i wtedy odpowiedzieć, o tak, wchodzę w to jeszcze bardziej, dlatego jak tutaj było zaproszenie, no to od razu chciałam i widzisz, i nie ma to znaczenia jak daleko się jest, tylko chcieć kogoś poznawać, no bo jak nie będziesz nigdzie wychodził do ludzi, to ani nikogo nie będziesz znał, ani nie będziesz nic wiedział, nie? No tak jak na przykład dzisiaj, no to już się wymieniliśmy wizytówkami, już kogoś innego poznałam i wiem, że na przykład jutro, czy nawet za tydzień, to każdy będzie o sobie wiedział i może jeszcze bardziej w coś zainwestować, nie? Także... A co byś powiedziała osobom, które nie dotarły dzisiaj albo nie wiedziały o nim wcześniej? To niech żałują, ponieważ to są małe grupki, czasem to są większe grupki i kogoś takiego spotkać. Ja na przykład się bardzo cieszę, że nie tylko wiesz, online Cię właśnie widzę, tylko na żywo, bo mogę Ci zadać 100 pytań na 10 minut na przykład, urwać Cię na 10 minut i zapytać, cokolwiek co mnie wiesz, dręczyło i nie wiedziałam, to miałam tutaj, nie? Ja wierzę bardziej w fizyczność, czyli być i zobaczyć, a nie tylko, wiesz, oglądnąć, nie? Okej, no bo online to jest takie online, nie? Też sprzedaję online i nie wiem, jak to czasami połączyć, ale widzisz, lepiej kogoś spotkać, pomierzę, nawet mam metr ze sobą, szpilki i to zrobić, nie? Dziękuję Ci za ten krótki wywiad, a przede wszystkim zapraszam do Magdy
jeśli chcecie uszyć coś swojego, czy to będzie t-shirt, czy to będzie jakaś innego rodzaju odzież, spod zapraszamy. ręki Magdy wychodzi wszystko perfekcyjnie. Dziękuję. Dziękuję również.